Czechy to kraj pełen zamków, piwa i malowniczych krajobrazów. Położone w sercu Europy, łączą w sobie bogatą historię z nowoczesną gospodarką. Jednak ostatnio niemiecki dziennik Die Welt nazwał Czechy chorym człowiekiem Europy. Co kryje się za tym kontrowersyjnym określeniem? Jakie wyzwania stoją przed ich gospodarką? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej geografii, historii, gospodarce oraz ciekawostkom, które czynią Czechy naprawdę wyjątkowym miejscem w skali Europy. Czy wiedziałeś, że to tutaj znajduje się największy zamek na świecie? Albo czy słyszałeś o polsko-czeskim konflikcie militarnym? To i znacznie więcej dowiesz się z dzisiejszego materiału. A zaczniemy od geografii. Czechy leżą w samym sercu Europy, otoczone przez Niemcy, Polskę, Słowację i Austrię, nie mając dostępu do morza. Chociaż sami Czesi czasem żartują, że marzą o swoim nadmorskim, czeskim obwodzie królewieckim. Kto wie, może kiedyś. Czechy dzielą się na 3 główne regiony: Czechy, Morawy i Śląsk Czeski. Każdy z nich ma unikalne tradycje i zwyczaje, jak na przykład region Czech, znany również jako Bohemia, znajduje się na zachodzie i jest najbardziej zindustrializowana i zamieszkana. Morawy są bardziej rolnicze, znane z winnic i zabytków, a Śląsk Czeski, choć najmniejszy, ma bogate tradycje górnicze i przemysłowe oraz bliskie związki z Polską. O samym tym regionie jeszcze wspomnimy w kontekście relacji historycznych z Polską. Pod względem krajobrazu Czechy są bardzo zróżnicowane. Kraj otaczają pasma górskie, takie jak Sudety na północy i wschodzie oraz Szumawa na południowym zachodzie, podczas gdy centrum jest raczej wyżynne i miejscami nizinne. Najwyższym szczytem jest Śnieżka, która wznosi się na wysokość 1603 metrów nad poziomem morza i leży na granicy z Polską. Czechy mogą pochwalić się pięknymi terenami zielonymi. Znajduje się tutaj wiele rezerwatów przyrody i obszarów chronionych, które cieszą się popularnością wśród turystów i miłośników przyrody. Między innymi Park Narodowy Czeska Szwajcaria oferuje liczne szlaki turystyczne idealne do pieszych wędrówek. Jednak najpopularniejszym miejscem turystycznym, prawdziwą perłą w koronie, jest stolica, czyli Praga. Praga jest jednym z najpiękniejszych miast Europy i często nazywana miastem 100 wież ze względu na liczne historyczne budynki i kościoły, które zdobią jej panoramę. W rzeczywistości w mieście znajduje się ponad 500 wież, które co roku odwiedza ponad 8 milionów turystów. Z ważniejszych budynków warto wymienić Katedrę Świętego Wita, stary ratusz z zegarem astronomicznym, Most Karola oraz Zamek Praski, największy zamek na świecie pod względem powierzchni. A czy wy byliście kiedyś w Pradze? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Ja osobiście byłem raz i mogę powiedzieć, że zdecydowanie warto. Populacja Czech to około 10,7 miliona ludzi. Większość, bo około 70% mieszka w miastach, głównie w Pradze, Brnie i Ostrawie. Największym miastem jest wspomniana już Praga, z populacją około 1 300 000. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich, Czechy wyróżniają się stosunkowo stabilną sytuacją demograficzną. Choć liczba ludności może nieznacznie spadać, sytuacja w Czechach jest dużo lepsza niż w wielu innych krajach Europy Środkowej. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie. Na pierwszy rzut oka obie struktury populacyjne są podobne, z lekką przewagą nawet dla Polski. Obecnie w obu krajach dominują osoby w wieku produkcyjnym, co jest korzystne dla gospodarki. Problem zaczyna się jednak, gdy przesuniemy się do 2050 roku. Prognozy tu są bezlitosne. W Polsce proporcje osób starszych będą dramatycznie rosnąć, co będzie prowadzić do poważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej, podczas gdy w Czechach sytuacja demograficzna utrzyma się na bardziej stabilnym poziomie, a populacja nawet nieznacznie wzrośnie. Na naszą obronę powiem tylko, że Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Podobnie sytuacja wygląda w reszcie krajów zachodnich. Ostatnio zauważyliśmy, że aż 97% z Was nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli podobają Ci się nasze materiały i chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, kliknij przycisk subskrybuj. To naprawdę pomaga nam tworzyć dla Was więcej wartościowych treści. Dzięki. Teraz pora na małą podróż w przeszłość. Zobaczmy, jak Czechy stały się tym niesamowitym krajem, który znamy dzisiaj. Tereny dzisiejszych Czech były zamieszkane od tysięcy lat. Jednak dopiero w VI wieku na tę ziemię przybyły plemiona słowiańskie, które założyły pierwsze osady. W IX wieku powstało państwo wielkomorawskie, które szybko stało się znaczącą potęgą w regionie. Jednak nie przetrwało zbyt długo. Po jego upadku w X wieku dynastia Przemyślidów ponownie zjednoczyła czeskie ziemie i wprowadziła chrześcijaństwo, kładąc fundamenty pod rozwój kraju. W
XIV wieku, za panowania Karola IV, Praga stała się stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego. To właśnie Karol IV zainicjował wiele projektów budowlanych, w tym wspomniany Most Karola i Katedrę Świętego Wita. Dzięki jego rządom Praga stała się jednym z najważniejszych miast Europy, co przyczyniło się do jej rozkwitu. Jednak w XVI wieku Czechy stały się częścią monarchii habsburskiej, co rozpoczęło okres germanizacji i kontrreformacji. Wojna 30-letnia z 1618 roku przyniosła wiele zniszczeń i cierpień, ale także umocniła władzę katolicką. W efekcie Czechy zostały silnie zintegrowane z austriackim imperium, co miało wpływ na ich rozwój polityczny i kulturalny przez wiele kolejnych lat. Czesi musieli poczekać aż do zakończenia I wojny światowej, kiedy to powstała Czechosłowacja. Powstanie niepodległej Czechosłowacji było efektem zarówno dążeń narodowych, jak i sprzyjających warunków geopolitycznych, które Czesi bardzo dobrze wykorzystali. Pamiętacie, jak wspomniałem o polsko-czeskim konflikcie militarnym? W międzywojniu Polska i Czechosłowacja toczyły spór o Zaolzie, region zamieszkany głównie przez Polaków. W 1919 roku, kiedy Polska była jeszcze zaangażowana w wojnę z bolszewikami, Czechosłowacja wykorzystała sytuację i zajęła ten teren. Jednak Polska nie dała za wygraną i po 20 latach, w 1938 roku, podczas analogicznej sytuacji osłabienia Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy, Polska zbrojnie wkroczyła na teren Zaolzia, tym samym zajmując je. Ostatecznie po II wojnie światowej region ten został przyznany Czechosłowacji, a sam temat został skutecznie uciszony przez komunistów i dzisiaj mało kto o nim pamięta. Przez całą II wojnę światową Czechy były okupowane przez III Rzeszę, a po wojnie znalazły się w radzieckiej strefie wpływów. Ich dążenie do wolności, które spełniły w 1989 roku podczas aksamitnej rewolucji, czyli kolejnego pokojowego protestu, który jednak doprowadził do upadku komunizmu i ustanowienia demokratycznej Czechosłowacji. W 1993 roku Czechosłowacja pokojowo podzieliła się na Czechy i Słowację. Od tego czasu Czechy rozwijają się jako suwerenne państwo, członek NATO i Unii Europejskiej, ciesząc się stabilnością i wysokim poziomem życia. Mimo tych sukcesów, czeska gospodarka stoi przed wieloma wyzwaniami, które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość jej rozwoju. Niemiecki dziennik Die Welt określił czeską gospodarkę jako chorego człowieka Europy. Zacznijmy jednak od początku. Czeskie PKB na mieszkańca wynosi około $30 000, co plasuje kraj na średnim 15. miejscu w Europie. Oznacza to, że czeska gospodarka jest mniej rozwinięta niż większość krajów zachodniej Europy, ale radzi sobie lepiej niż wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Głównym segmentem czeskiej gospodarki jest branża automotive i to właśnie tutaj należy szukać problemów. Przemysł motoryzacyjny stanowi około 10% PKB Czech i zatrudnia bezpośrednio 180 000 osób. Najważniejszym producentem jest Skoda, spółka zależna już od niemieckiego Volkswagena, ale również wiele innych takich jak Hyundai. Rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów pojazdów elektrycznych stanowi poważne zagrożenie dla tradycyjnej motoryzacji spalinowej, kluczowej dla czeskiej gospodarki. Aby przetrwać, czeski przemysł motoryzacyjny będzie musiał dostosować się do globalnych trendów i zainwestować w rozwój technologii elektrycznych, jednak może być już za późno na ratowanie tego segmentu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Czeska gospodarka jest również silnie związana z niemiecką. Czasem określa się ją jako 17 Bundesland. Przez lata niemiecki kapitał dawał prawdziwy zastrzyk gotówki dla czeskiej gospodarki, jednak sytuacja zaczyna się ostatnio odwracać. Wysoka zależność od niemieckiego rynku jest problematyczna, zwłaszcza w obliczu coraz większych problemów gospodarczych Niemiec. Więcej o problemach niemieckiej gospodarki omówiliśmy w osobnym filmie. Wszystko to prowadzi do tak zwanej pułapki średniego rozwoju. Pułapka ta polega na tym, że płace są zbyt wysokie dla taniej produkcji, ale zbyt niskie dla zaawansowanych technologicznie sektorów. Aby uniknąć tej pułapki, konieczne są inwestycje w edukację, badania i rozwój oraz reformy rynku pracy. Tylko w ten sposób Czechy mogą stworzyć solidne fundamenty dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. Jednak osiągnięcie tego może być trudne z powodu konkurencji, a mówiąc dokładniej, tym powodem jest Polska. W przeszłości różnica między gospodarkami Polski i Czech była niewielka. Jednak w ostatnich latach Polska dynamicznie rozwijała swoją gospodarkę. Obecnie jest już ponad 2 razy większa. Polska już teraz staje się liderem w regionie i stanowi wyzwanie dla czeskich decydentów i przedsiębiorców.
Zostawmy już jednak kwestie gospodarcze i skupmy się na czymś, z czego Czechy są naprawdę dumne, a mowa o piwie. Czeski Pilsner, stworzony w 1842 roku w Pilznie przez Józefa Grola, jest jednym z najbardziej znanych stylów piwa na świecie. To jasne złote piwo o charakterystycznym smaku chmielu szybko zdobyło popularność i stało się wzorem dla wielu piwowarów. W Czechach istnieje ponad 400 browarów, w tym małe, lokalne browary, które produkują unikalne i tradycyjne piwa. Największe i najbardziej znane marki to Pilsner Urquell i Budweiser. Każdy z tych browarów ma swoją własną, bogatą historię i tradycję ważenia piwa, które sięgają wieków. Czesi są również największymi konsumentami piwa na świecie, z przeciętnym spożyciem wynoszącym ponad 140 litrów na osobę rocznie. Bez problemu można powiedzieć, że piwo jest integralną częścią czeskiej kultury i codziennego życia. Wiele piwiarni, zwanych hospodami, to miejsca spotkań, gdzie ludzie mogą cieszyć się nie tylko piwem, ale także tradycyjną kuchnią i towarzystwem. Praga oferuje wiele tras turystycznych związanych z piwem, gdzie można zwiedzać browary, degustować różnorodne piwa i poznawać historię oraz proces produkcji. Było coś dla starszych, to teraz pora na atrakcje dla młodszych. Czy kojarzysz to zwierzątko? Albo tych dwóch panów? Czechy są prawdziwą krainą bajek, a niektóre z ich animacji stały się kultowe na całym świecie. Krecik to sympatyczny mały kret, który przeżywa wiele przygód, ucząc dzieci o przyjaźni i współpracy. Krecik zdobył międzynarodową sławę i nawet poleciał w kosmos z amerykańskim astronautą Andrew Feustelem. Kolejnym bohaterem jest Rumcajs, sympatyczny rozbójnik żyjący w lesie Raj. Wraz ze swoją żoną Hanką i synem Cypiskiem walczy z niesprawiedliwością, ucząc dzieci o odwadze i sprawiedliwości. Nie można zapomnieć o Pacie i Macie, czyli słynnych sąsiadach, komicznym duecie niezdarnych majsterkowiczów, którzy zawsze wpadają w zabawne tarapaty podczas naprawiania różnych rzeczy. Ich przygody uczą, że warto być kreatywnym i nigdy się nie poddawać. Żwirek i Muchomorek to kolejni niezapomniani bohaterowie. Żyją w zaczarowanym lesie, gdzie Żwirek przypomina krasnala, a Muchomorek to humanoidalny muchomor. Ich przygody uczą dzieci o przyjaźni i ochronie środowiska. Czeskie bajki to nie tylko rozrywka, ale również nauka ważnych wartości. Dzięki swojemu uroczemu stylowi i mądrym przesłaniom zdobyły serca widzów na całym świecie. Ile z tych bajek znacie? Język czeski, będący częścią rodziny języków zachodniosłowiańskich, jest blisko spokrewniony ze słowackim, ale Polacy również mogą go w dużej mierze zrozumieć. Jednak należy uważać na tak zwanych fałszywych przyjaciół, czyli słowa, które brzmią podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenia w obu językach. Na przykład słowo szukać po czesku oznacza coś bardzo wulgarnego, więc lepiej unikać go w rozmowie. Jeśli Polak powie, że idzie do sklepu, może zostać zrozumiany jako ktoś, kto idzie do piwnicy. Mówiąc o odzieży, warto wiedzieć, że kurtka w czeskim to raczej krótka sportowa koszulka. A kiedy mówimy o miesiącach, należy uważać na czeski kwiecień, bo w rzeczywistości oznacza on nasz maj. Jeśli ktoś zaprosi nas na dywan, to nie ma na myśli dywanu, ale raczej sofę lub kanapę. Te różnice mogą prowadzić do zabawnych sytuacji, kiedy Polacy i Czesi próbują się porozumieć, dlatego warto uważać. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Może wiecie coś interesującego, co nie padło w tym filmie? Sekcja komentarzy jest zawsze otwarta, a na ekranie wyświetla się film wybrany specjalnie dla Ciebie. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.